Oficjalnie witam Was serdecznie, godzina niemalże 16, 24 czerwca 2024, Dawid Bortus z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie proszę na wstępie, wszystko co przekazuję ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Tak jak mówię, dzisiaj jest pierwszy taki, dzisiaj jest taki wyjątkowy troszkę dzień, bo nie mogę w godzinach wieczornych przeprowadzić naszego spotkania, dlatego spotykamy się w ciągu dnia. Mam nadzieję, że to jest jednak bardziej pozytyw aniżeli negatyw, także przejdźmy już bezpośrednio sobie do analizy. Oczywiście moje aktywa, które mam tutaj przygotowane, plus jeśli macie swoje propozycje, jak najbardziej będziecie mogli je za chwilkę pokazać. Zaczynając od złota, bo złoto bardzo ładnie zareagowało na to 61,8, o którym sobie ostatnio mówiliśmy, więc widzimy, że ten dołek tutaj, lokalny dołek, tak sobie pozwolę powiedzieć, został bardzo ładnie uklepany. Niemniej, dalej jest sytuacja, o której sobie dzisiaj powiedzieliśmy na grupie, w ramach których właśnie widzimy dywergencję. Dlatego bardzo możliwe, że właśnie wypełnia nam się po części taki bardziej złożony scenariusz, w ramach którego zobaczymy właśnie realizację fali BC i finalne później wypełnienie się układu harmonicznego z falą CD. Zwróćcie uwagę, w tym przypadku warto zerknąć, sprawdzić sobie, gdzie może się znajdować ten finał fali BC. Możemy to zweryfikować oczywiście po formacjach świecowych, które widzimy tutaj z lewej strony, czyli to są te okolice 2341 i tutaj oczywiście wcześniejszy jeszcze mamy szczyt w okolicy 2000... O, przepraszam, muszę sobie przesunąć. 2336, to są mniej więcej te rejony. Oczywiście na tym etapie już powinniśmy też rozłożyć sobie siatkę Fibonacciego na naszą potencjalną falę AB, żeby poszukać, gdzie również mamy te odniesienia na mierzeniach wewnętrznych i widzimy, że tutaj mamy bardzo ładną 50. Niemniej powinniśmy też wziąć pod uwagę 61,8 jako poziom, powyżej którego powinniśmy zabezpieczać swoje pozycje. Także uwaga, bo tak to mniej więcej ta fala BC może nam się tutaj uformować. Dalej, jeśli rzeczywiście ta fala BC by nam się uformowała, przed nami jeszcze jedno zejście do kolejnych mierzeń wewnętrznych. Patrząc na ropę, też nasz poprzedni scenariusz bardzo ładnie się wypełnił, więc tutaj też za dużo zmian nie ma. Powiedzieliśmy sobie ostatnio o tym uderzeniu właśnie w 61,8. Następnie przypomnę, powiedzieliśmy sobie o tym setupie właśnie z korekty pędzącej, który nam się utworzył. Zwróćcie uwagę, że pięknie był praktycznie zaliczony. Troszkę przybliżę, żeby to było lepiej widać. Bardzo ładnie wybroniony, aktualnie przetestowany i to, co sobie również w dniu dzisiejszym na grupie powiedzieliśmy, najprawdopodobniej idziemy na retest tego ostatniego lokalnego szczytu. To, co jest bardzo ważne, tak samo jak na złocie, zwróćcie uwagę, w jakiej tendencji jesteśmy wolumenowej. Wolumen popytowy wyraźnie zwalnia, dlatego ten retest bardzo możliwe, że będzie po prostu udany i zobaczymy kolejny ruch spadkowy na ropie. USD-PLN to jest dziś takie aktywo tytułowe dnia dzisiejszego, tak sobie pozwolę powiedzieć, z racji tego, że mamy bardzo ciekawy scenariusz na USD-PLN-ie. De facto ten ruch, który się nam tutaj aktualnie wykonuje, po części jest też prawdopodobnie spowodowany tymi złymi danymi makroekonomicznymi, które w dniu dzisiejszym sobie również na grupie pokazywaliśmy. I tutaj zwróćcie uwagę, takim bardzo ważnym wsparciem, który mamy na dolarze do złotego, jest właśnie ten biegun, który idealnie leży na 61,8. Także ten poziom, który wcześniej był dla nas wsparciem, po przebiciu, był dla nas oporem, po przebiciu staje się dla nas wsparciem. Dodatkowo również obserwujemy właściwie praktycznie można powiedzieć na wszystkich interwałach wolumeny podażowe jednokierunkowe i co jeszcze jest bardzo ważne, zaobserwujcie sobie, w jaki sposób układa nam się tutaj cena. Mamy falę A, mamy falę B i mamy falę C, czyli bardzo ładny ruch trójfalowy, bardzo ładnie widoczny. Dodatkowo jak sobie go jeszcze dokładnie zmierzymy, to zwróćcie uwagę, jak pięknie nakładają nam się tutaj mierzenia. Zróbmy to tak super dokładnie. O właśnie, wszystko jest w okolicy poziomu 3,97,73, czyli cały ten scenariusz rzeczywiście opiewa nam na bardzo ładny klaster dwóch konkretnych mierzeń i poziomu wynikającego z biegunowości. Wisienka na torcie. Euro-PLN trochę podobnie, bo też również jednokierunkowo nam się pokazuje tutaj ten ruch i to już od niższych interwałów po aktualne właśnie momenty, które mamy na rynku i też tutaj właśnie dobijamy, albo już praktycznie dobiliśmy do 61,8, a tutaj nawet go nadbijamy ten poziom, więc zwróćcie uwagę, że to jest nawet troszkę bardziej niebezpieczna sytuacja w porównaniu do dolara do złotego. Oddalmy sobie troszkę wykres, żeby zaobserwować, co nam się tutaj dzieje i jeśli chodzi o bieżącą sytuację, jeśli mamy schemat taki, że na 61,8 praktycznie reakcji nie mieliśmy, chociaż tutaj widzę, że jakbyśmy sobie nie przybliżyli, jakaś minimalna reakcja mogła nam się tutaj pojawić, to jest troszkę mniej technicznie to wygląda, niemniej jak najbardziej też sobie powiem o dwóch poziomach, które są na ten moment do wzięcia pod uwagę. No to na pewno jest do wzięcia ten poziom pod uwagę, jest do wzięcia poziom, ten biegun, który widzimy tutaj, czyli okolice 4,2741, czyli zwróćcie uwagę, jak tutaj cena wcześniej zareagowała nam właśnie na to wsparcie, a następnie po przebiciu, w jaki sposób cena zareagowała na ten poziom jako opór. Aktualnie prawdopodobnie ponownie podążamy do tego, żeby właśnie to wsparcie przetestować.
Jest jeszcze jeden bardzo ważny schemat, który tutaj warto wspomnieć, a mianowicie mamy korektę Claytonowską z wykorzystaniem geometrii Fibonacciego. Czyli jeśli zrobimy sobie odniesienie do całego poprzedniego, do całej tej poprzedniej korekty, którą tutaj widzimy, to jej odnośnik, czyli jej powtórzenie właśnie tego zasięgu, czyli ta równość fal, o tak możemy sobie dokładnie powiedzieć, która nam tutaj wypada, jest dokładnie jeszcze na drugim poziomie, nieco niższym, czyli okolice 4,25-59, więc najpierw reakcja i sprawdzenie na ewentualne retesty właśnie na tym poziomie wcześniejszym, czyli okolice 7,86 Fibonacciego. Jeśli parsując sytuację z wolumenem skumulowanym, dalej będziemy widzieli te narastające wartości wolumenu podażowego, będziemy wtedy rozważali ten dolny poziom. Na ten moment patrzymy najpierw na ten pierwszy górny. Idąc do Nasdaqa, tu nam się niewiele zmienia w naszym scenariuszu, to jest oczywiście H4, więc scenariusz dosyć szeroki. Niemniej przypomnę jeszcze, to są te zasięgi ostatnich korekt pędzących, które na ten moment mamy do wypełnienia. I tutaj za dużo się nie dzieje. Mamy dodatkowe połączenie z 61,8 i ten setup pozostaje bez większych zmian. Patrząc jeszcze na Natgaz delikatnie mamy do zmodyfikowania ten dzisiejszy setup, o którym sobie mówiliśmy na grupie. Może nawet na 15 minut, na 300 minutówce to zostawię. Powiedzieliśmy sobie o potencjalnie tworzącej się korekcie płaskiej. Nieco wcześniej odbiliśmy z tego poziomu. Zwróćcie uwagę, że niewiele zabrakło nam do potencjalnego wejścia i zrealizowania całej tej reakcji. Niemniej w obecnej sytuacji trochę ten ruch nam się komplikuje. Już sobie oczywiście pokażemy, w jaki sposób powinniśmy teraz do tego podejść, tylko najpierw naniesiemy sobie siatkę Fibonacciego na całą tę ostatnią falę, którą tutaj widzimy i jeszcze dołożymy sobie mierzenie właśnie z korekty Claytonowskiej, tylko już oczywiście z wykorzystaniem zniesień Fibonacciego. Więc widzimy tutaj strefę, która nam się tworzy i dodatkowo to, co jeszcze powinniśmy sobie zrobić, to nałożyć sobie geometrię, żeby sprawdzić równość fal we właśnie tworzącej się nam trójce korekcyjnej na wydłużenie. I zwróćcie uwagę, że wszystko dzieje się w jednej, dosyć wąskiej strefie. Okolice 2,93, 2,92. Mniej więcej to są te rejony jako najbliższy opór na nadgazie. Jeśli chodzi o S&P, też niewiele praktycznie zmian. Dobijamy właściwie praktycznie do naszego wsparcia, tylko że jedna rzecz, która się tutaj powoli nam zaczyna przesypywać. Dlaczego mówię w ten sposób? A mianowicie zwróćcie uwagę na to, co nam się zaczyna dziać na wolumenach podażowych i w drugą stronę, co nam się zaczyna dziać na wolumenach popytowych. Automatycznie na wolumenie popytowym widzimy dosyć mocny spadek i dosyć mocne wygaszenie tego wolumenu. Więc w obecnej sytuacji może być tak, że ten setup z 61,8 nieco bardziej nam się rozbuduje, żebyśmy byli w stanie dokładnie rozbudować, jak to będzie wyglądało. To gdyby to wsparcie, które tutaj mamy, po jakichś na przykład retestach było nam tutaj wybijane, istnieje też prawdopodobieństwo takie, że dobijemy co najmniej wtedy do 50 z tym biegunem, który widzimy tutaj, czyli okolice 5354. To jest na razie życzeniowe. Pierwszy setup, który mamy, wciąż jest jeszcze aktualny i jeszcze nie został wypełniony. Euro-dolar. Ostatni setup bardzo ładnie nam tutaj wszedł. Tutaj też przypominam, mieliśmy pełną zgodność pod te ewentualne pozycje długie z racji tego, że mieliśmy bardzo ładną dywergencję na wolumenie podażowym, więc wszystkie te aspekty, wszystkie elementy do tego, żeby zająć swoją pozycję, jak najbardziej tutaj mieliśmy. Weszło to niemalże pięknie. Usuwam wszystkie poprzednie rysunki, wejdźmy sobie na H1, bo tutaj mamy dosyć szeroki setup, ale uwaga na potencjalnym ruchu trójfalowym, czyli robimy sobie falę A, robimy sobie falę B, tutaj sobie poprawmy to dokładnie, o właśnie, i powstaje nam coś na kształt korekty płaskiej. Niemniej, jako pierwszy opór jak najbardziej jest to do wskazania z racji tego, że cena najprawdopodobniej nam tutaj zareaguje. Zróbmy sobie strzałkę jeszcze w dół, okolice 1,0764. Idziemy do DAX-a, bo tutaj też nam ostatni setup bardzo ładnie zadziałał. Przypomnę, pierwsze mierzenie zewnętrzne 127,2 na układzie motyla. Usuwamy wszystkie te nasze bazgroły. Jeszcze sobie odświeżę wykres, żeby odświeżył mi się wolumen skumulowany. O, właśnie, teraz jest to bardzo dobrze widoczne. Dokładamy sobie siatkę Fibonacciego z 30-minutówki, chociaż pewnie nawet godzinówka byłaby tutaj bardziej wskazana. O, dokładnie tak. I już jest absolutnie widoczny scenariusz, który aktualnie chciałbym pokazać, czyli mamy 61,8 plus dołożenie właśnie dużego fi zmierzenia tak zwanego POKA, czyli pomiaru ostatniej korekty. 18384, 18369. Najbliższy opór, na który możemy na ten moment zareagować. Idąc dalej do pszenicy, może na troszkę wyższym interwale. O właśnie, tutaj zwróćcie uwagę, podaż nam zaczyna powoli wygasać, niemniej sprawdźmy, gdzie te potencjalne dołki możemy sobie umiejscowić. Tylko może najpierw też jeszcze stare analizy sobie stąd usuniemy. Wejdźmy sobie na jeszcze wyższy interwał, na 4-godzinówkę i tutaj najprawdopodobniej ostatnie mierzenie zewnętrzne będzie na nas czekało otworem, czyli okolice 8,86 Fibonacciego. Pamiętamy, że jeśli
cena puszcza pierwszy poziom Fibonacciego, automatycznie zwykle kierujemy się na kolejny poziom, na kolejne zniesienie, które jest przed ceną. Także w tym przypadku zwróćcie uwagę jeszcze na te rejony, które tutaj wskażę, a mianowicie mamy tutaj jeszcze dołki właśnie z okolic listopada, które również mogą tutaj na wykresie być grane. Także uwaga na to 8886 do potencjalnego budowania pozycji jak najbardziej, ale z ostrożnością, bo zwróćcie uwagę na te formacje, które mieliśmy z lewej strony, które wskazują nam, że może być cena tutaj jeszcze przetestowana. Idąc dalej, funt do dolara, może na godzinówkę sobie wejdziemy, chociaż z tego co widzę, prawdopodobnie będziemy tutaj mierzyli sobie zasięgi korekty pędzącej. Więc zmierzmy sobie w ramach całego naszego tego impulsu zasięg ostatniej korekty, odnieśmy sobie go do bieżącej sytuacji i już widzimy potencjalne miejsce, gdzie prawdopodobnie za chwilkę się zobaczymy na oporze. Okolice są, to już Wam dokładnie powiem, tylko wezmę poziomą linię, 1,2705. Idąc dalej do silver. Tutaj zmiany też raczej nie będziemy mieć, a mianowicie będziemy się prawdopodobnie jeszcze pogłębiać do tych dalszych poziomów wewnętrznych, do wypełnienia tego układu harmonicznego wewnętrznego, tylko że właśnie, żeby sobie dokładnie sprawdzić i zweryfikować to, co się dzieje nam obecnie na wykresie, to sobie troszkę oddalimy właśnie wykres na nieco niższy interwał, dołożymy sobie mierzenia, żeby sprawdzić, gdzie wypada nam zasięg korekty pędzącej i zwróćcie uwagę, że na ten moment rynek nie wybija nam. Jest kilka prób retestu tego zasięgu korekty pędzącej, niemniej na ten moment cały czas ona nas trzyma. Gdyby zdarzyło nam się tutaj nadbicie, co oczywiście może mieć tutaj miejsce, to będziemy wtedy patrzeć na pierwsze poziomy wynikające z biegunowości i z potencjalnym punktem B układu harmonicznego wewnętrznego. Na razie tego jeszcze nie mamy, dlatego jest to dosyć hipotetyczne, niemniej dalej realizacja układu harmonicznego wewnętrznego może tutaj mieć miejsce. Bitcoina i Ethereum zostawiam na nasze spotkanie z krypto. Przechodzę jeszcze do funta, do jena, do naszej ostatniej analizy, gdzie mieliśmy tutaj reakcję niewielką, zwróćcie uwagę, mieliśmy poziom 8,86, niewielka reakcja, właściwie nawet nawet właściwie do biegunów praktycznie nie mieliśmy, chociaż nie, przepraszam, mamy tutaj biegun, do którego podeszliśmy i finalnie wychodzimy wyżej, chociaż nie ma się co dziwić, zwróćcie uwagę, mieliśmy tutaj złamaną dywergencję na tym układzie, czyli tutaj widzieliśmy dywergencję, a następnie, zwróćcie uwagę, już w tych rejonach zaczęliśmy tę dywergencję naszą pokrywać. Więc usuwamy nasze poprzednie rysunki, H4 niech jak najbardziej zostanie, dokładamy sobie mierzenie POKA, czyli mierzenie całej naszej ostatniej fali i patrzymy na pierwszy poziom zewnętrzny, na drugi poziom zewnętrzny, czyli na 161,8. Tutaj mamy sytuację, która bardzo często występuje, czyli dobijamy do pierwszego poziomu zewnętrznego, widzimy reakcję i finalnie wypełniamy szeroki setup właśnie z ostatnim poziomem zewnętrznym. Dokładamy sobie jeszcze mierzenie ostatniej fali, tutaj wcześniejszej i zwróćcie uwagę, mamy dwa poziomy właściwie w jednej dosyć kluczowej strefie. 202,94, 203,27. Idąc do euro-jena, bardzo podobnie jak funt do jena, wcześniej też niewielka reakcja z naszego poziomu, brak podaży i finalnie wychodzimy wyżej. Dokładamy sobie jeszcze usunięcie naszych ostatnich setupów, może na H4 sobie wejdźmy, o właśnie, i tu będzie to całkiem dobrze widoczne. Tu może nie do końca zagrożenie, bo chciałem powiedzieć, że tu mamy zagrożenie na tym setupie, chociaż to nie jest dobre słowo. Niemniej inaczej powiem, jest szansa na to, że bardzo prawdopodobne będzie to, że wyjdziemy na mierzenia zewnętrzne. Dołóżmy sobie jeszcze mierzenie naszej potencjalnej fali BC i mamy tutaj praktycznie idealny klaster, czyli nałożenie się 2,618 FIBO z dużym Fi zmierzenia fali XA. Jeszcze rozrysuję cały ten układ harmoniczny, bo jeszcze fala A, B, C i D. Tutaj właściwie powinniśmy sobie nanieść, o właśnie. I mamy okolice 176,47. Zwróćcie uwagę, że to jest z H4, więc pewnie czasu nam będzie potrzeba na to, żeby to wypełnić. Niemniej wolumeny dalej podpowiadają, że to jest słuszny kierunek. Dolar do jena w obecnej sytuacji. Też zwróćcie uwagę na wolumeny, które chwilowo nam tutaj pokazują kierunek i pewnie będzie podobna sytuacja. Chwilowo się trzymamy na ostatnim mierzeniu wewnętrznym, ale to jest najprawdopodobniej tylko i wyłącznie chwila. Zwróćcie uwagę, jak wolumeny popytowe wskazują nam kierunek. Najprawdopodobniej będziemy się kierować na mierzenia zewnętrzne, a jeśli mierzenia zewnętrzne, no to 127,2 będzie pierwszym naszym oporem, docelowo najprawdopodobniej 161,8. Od której spotkanie krypto? Za chwilkę zaczynamy. 16:20 zaczynamy spotkanie krypto. Tyle z rynków tradycyjnych. Dziękuję Wam pięknie za obecność. Kto zainteresowany, zapraszam już za 6 minut na spotkanie z rynku kryptowalut. A wszystkim pozostałym dziękuję pięknie. Trzymajcie się i cześć.